Chciałbym Was serdecznie zaprosić na moją grupę na Facebooku poświęconą Brachypelma i Gramostola, na mojego Instagrama, gdzie zobaczycie fajne zdjęcia znanych, lubianych, fajne zdjęcia pająków, również na TikToka, gdzie możecie zobaczyć filmy nigdzie indziej nieprezentowane. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Jakiś czas temu pewna osoba pokazała tego pajączka publicznie. Stwierdziła, że Carapax jest za ciemny coś jak na tego pająka, chociaż w ogóle zielonego pojęcia nie ma w temacie. No i stwierdziła, że wszystkiego można się spodziewać, jeżeli ten pająk jest od Bayera. Zapomniała wspomnieć, że tego pająka otrzymała szczerze ode mnie i całkiem za darmo. Także tak to bywa w życiu, ale dzisiaj ja Wam wszystko wytłumaczę, objaśnię i naprawdę dowiecie się ciekawych rzeczy. Zapraszam do oglądania i zaczynamy od reklamy. Tak króciutko, bez przedłużania. W niedzielę odbywa się Zoo Egzotyka w Łodzi, na którą Was serdecznie zapraszam. Będę na niej. Również jest wystawa dużych pająków, w dużych terariach, na bogato z tego co się orientuję. Na jeden bilet będziecie mogli wejść na Zoo Egzotykę i również na wystawę pająków. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Jeżeli byście coś chcieli ode mnie, piszcie. Na wszystkie pytania Wam odpowiem. No i co? Widzimy się już w niedzielę. Jak to wszystko jest z tym Calembergi? Jak to się zaczęło u mnie z tym pajączkiem? Po prostu szukałem kiedyś ogłoszeń za tych dobrych czasów, kiedy można było jeszcze na Facebooku ogłoszenia dawać, sprzedam, kupię pająka, licytacje na Allegro. Szukałem w ogłoszeniach, przeglądałem, no i wpadłem na ogłoszenie jednego pana, który właśnie miał do zaproponowania samiczki, miał opis wszystkiego, Brachypelma Calembergi. No i były dwa zdjęcia i dwa różne. Ja tak sobie pomyślałem, fajna sprawa, facet ma na nazwisko Calemberg, Brachypelma Calembergi, pewnie sobie tak to wykombinował, że ma to samo nazwisko, co nazwa pająka i hoduje sobie takie rozmarzate pająki. Napisałem do niego, oczywiście wszystko miło, grzecznie, powiedział, że nie ma sprawy. No i poprosiłem go, że widziałem dwa zdjęcia, poprosiłem go, żebym chciał dostać z tym jaśniejszym Carapaxem, ponieważ uważałem, że z tym ciemniejszym Carapaxem to taki pająk trudny do rozpoznania będzie dla mnie, a tak to będzie troszeczkę wyglądała z jaśniejszym Carapaxem, będzie podobna do Albicepsa. Dostałem odpowiedź, że na kolory od jasnego do ciemnego jest to uwarunkowane w zależności od osobnika i obydwa te osobniki są z jednego kokonu, z jednego rozmnożenia. Po prostu wstawił takie dwa zdjęcia. No troszkę mnie to zdziwiło, no ale powiedziałem ok, nie ma problemu, umówiliśmy się. Chciałem pojechać do pana Calemberga do domu. Raczej powiedział, że on nikogo do domu nie wpuszcza, że gdzieś się umówimy tam na mieście. Mieliśmy się spisać w następnym tygodniu od tej pierwszej naszej jej rozmowy pisemnej na Facebooku. No i wszystko było cacy pięknie i zacząłem szukać jakichś informacji. Jakoś tak, nie wiem, coś mi było tak podejrzanego, że ta sama nazwa, ten sam facet. No i w końcu znalazłem. Kiedyś pewnego dnia pan Herwig Calemberg przeglądał i segregował pająki, które zostały importowane z Meksyku. Spośród różnych znanych mu gatunków, jedne jego zdaniem wyglądały na nowe, które wcześniej nie widział. To jego podejrzenie zostało później potwierdzone naukowo. Także nie można mieszać osoby, która odkryła, z osobą, która opisała. Także to są dwie różne osoby i od tamtej pory
Brachypelma Kallenbergii została odkryta, zbadana i na cześć właśnie odkrywcy nazwana Brachypelmą Kallenbergii. Pan Kallenberg mieszka w Berlinie. Później okazało się, że 4 ulice dalej ode mnie i pan Smith jest jego dobrym przyjacielem. Pająki mają głęboki, czarny, podstawowy kolor, mają duże, rude włosy na czarnym odwłoku, takie dłuższe, nie duże, tylko takie dłuższe, rude włosy na czarnym odwłoku. No i jeszcze raz z tym karapaksem. Te pająki mają kolor od bardzo ciemnego do jasnobrązowego, w zależności od osobnika. Samice prawdopodobnie dorosłe mierzą około 6 cm samego ciała, czyli 6 dc. Są źródła, które podają, że 4 dc, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Według mnie 6 to można, czy tam 5, ale 4 to są za małe. No i w końcu po kilku SMS-ach dogadaliśmy się, że pan Kallenberg przyjdzie do mnie do domu. Myśmy się zgadali, że blisko mieszka. Dzwoni. Otwieram drzwi. Starszy, siwawy pan. No i pokazuje mi pająka z całą instrukcją obsługi. Co, jak, po co i dlaczego. Ja mówię, poprosiłem, żeby wszedł. Tam nie będziemy tam załatwiać takich spraw na klatce schodowej. Wszedł do domu. Zaprosiłem go do pokoju pełnego terrariów. Już wiedziałem, kim on jest, także byłem zestresowany. Już tak pot poleciał. Stres mnie zaczynał już zjadać. A on tak zobaczył na moje terraria i mówi wow. A wszedł tylko na chwilę. No ale jak już powiedział wow, no to zapytałem się, czy jakaś kawka, czy herbatka i w końcu chyba jakąś dobrą godzinkę siedział. Co jakiś czas widywaliśmy się na giełdach w Berlinie, gdzieś na mieście, tam dzień dobry. I pewnego razu zakupiłem u niego jeszcze trochę tych pajączków. On prawdopodobnie ma dużo tych pająków, dużo ich rozmnaża. Poprosiłem go jeszcze raz, przyjechał do mnie do domu, usiedliśmy sobie, była herbatka. No i mówię do niego, czy mógłby popatrzeć tak szczegółowo na moje pająki, czy nie ma tam jakichś mieszańców, kundli i tak dalej. On mówi, nie ma sprawy, zobaczymy. Założył sobie okularki i tak. Ten wek, ten może być, ten nie wiem, to też wek, ten też wek. Także w ciągu pół godziny zrobił mi straszną czystkę na hodowli. Chciałbym przypomnieć, że ja też kiedyś w ogóle nie miałem pojęcia o pająkach. Po prostu jeżeli ktoś oferował mi pająka z nazwą taką i taką, wierzyłem mu i go kupowałem. Potem się okazało, że kilkanaście pająków nie było tym, co kupiłem. No i porozdawałem znajomym, oczywiście poważnym osobom, które obiecały, że nie będą tego rozmnażać. Po prostu były to osoby, które trzymają terraria, trzymają pająki w terrariach tylko dla dekoracji. Myślę, że jak ten człowiek zrobił mi taki przesiew, uważam, że on najlepiej się zna na tych wszystkich braszkach, niebraszkach. Jeżeli on mi to wszystko zrobił, on mi wszystko pokazał, dużo też informacji od niego uzyskałem. Myślę, że to jest fajna sprawa. No i co? No i w taki sposób pozbyłem się, jak to się mówi, pająków, które nie są tym, co powinny być. Oczywiście w 2019 roku została zmieniona nazwa z Brachypelmy Kallenbergii na Tritocatr Kallenbergii. Także szkoda, no ale co zrobić? Kallenbergii preferuje wilgotne obszary leśne w regionie Veracruz.
Teren ten znany jest z wysokich temperatur, przez cały rok wahających się od 26 nawet do 33 stopni. Przy czym najcieplejszym okresem jest okres od maja do października. W tym okresie przypada również największa liczba opadów, dni z opadami, szczególnie od lipca do października. Pająki te, jak większość braszek, kopie nory pod ziemią. Zostało też zaobserwowane, że pająki poszerzają swoje nory za pomocą helicerów oraz poprzez kopanie, używając nóg do usuwania ziemi z nory. Także coś jak podziemne pająki, coś jak koparki. Co tam jeszcze? Kalembergi również zamieszkują lub inaczej adoptują opuszczone nory małych jakichś gryzoni czy innych zwierzaczków w jakichś korzeniach lub roślinach drzewiastych. Kryjówki te służą nie tylko jako schronienie, ale także robią z niego doskonałe miejsce do składania jaj i robienia kokonów. Ścianki, podłoga pokryta jest pajęczyną, a wejście do kryjówki czy wejścia są zwykle uszczelnione dobrze pajęczyną, również z powodu, aby chronić się przed swoimi naturalnymi wrogami. Myślę, że jest to fajny, ładny pajączek. Powinniście go mieć w swojej kolekcji. Nie można go porównać do przykładowo wagansa, że to jest to samo co wagans. Naprawdę uwierzcie mi na słowo, że jeżeli byście mieli właśnie kalembergi, obok będzie stał wagans, na pewno zaobserwujecie, że są to dwa inne pająki. Po jakimś czasie zakupiłem jeszcze od tego pana maluchy, z których wyrosła piękna samica, którą dzisiaj wam prezentuję. Wcześniej miała bardzo ciemny karapaks, potem troszeczkę jaśniejszy, potem znowu ciemniejszy, no i dzisiaj wygląda jak wygląda. Z tego samego miotu otrzymała również ta osoba, która twierdzi, że to nie jest to, pająka ode mnie za darmo. Teraz wam jeszcze pokażę rękę hodowcy, który jest największym hodowcą w Polsce i możecie sobie zobaczyć, co na tej ręce ma ten hodowca i jak to wygląda. I co? Chyba ciekawe rzeczy, że też bym tak kiedyś chciał, marzy mi się odkryć jakiegoś pająka i żeby ktoś nazwał pająka moim nazwiskiem. Super to by wyglądało, na przykład Brachypelma bayer. By pasowało, no ale niestety na razie nie wybieram się tam, chociaż planuję wyjazd. Może kiedyś pojadę, może coś odkryję, ale naprawdę fajna sprawa. Coś takiego mieć w domu, co zostało pająka mieć i który został nazwany na cześć odkrywcy. Moi drodzy, to by było na tyle. Jakieś dostałem uczulenia, jakiejś alergii dostałem. Nie wiem, o co tu chodzi. Muszę coś z tym zrobić. No już lepiej, bo już mnie wszystko zaczęło gryźć, już nie mogłem wytrzymać w tej koszulce. Wow. Także moi drodzy, zapraszam was na Zeegzotykę do Łodzi. Wszystkich gorąco zachęcam do zostawienia suba, łapki. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć! You have some regrets, and no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.